ustawienie pogłaszania. Na samym dole widzimy port, gniazdo na nasze słuchawki i ładowanie. Tutaj zobaczymy po drugiej stronie jeszcze jakiś klawisz skrótowy i na samym dole to mamy spust aparatu. Tu jeszcze obok widzimy otwory na naszą smycz. No i teraz sobie sprawdzimy tutaj naszą baterię, jeśli taką byście potrzebowali, a nie mieli w swoim urządzeniu. To tak ona wygląda i dokładne tutaj dane tu zobaczycie. Tu mamy nazwę, dokładną model naszej baterii w tym Samsungu i tu dokładne informacje również na nalepce. Model C5212 wyprodukowany przez markę Samsung, ale z tego co pamiętam to marka Samsung produkowała wcześniej telefony w Korei. Tu widzimy Bluetooth, telefon posiada już Bluetooth, slot na kartę, tutaj karta pamięci obsługuje microSD i posiada tutaj Dual SIM już w tym okresie czasu. Już była taka opcja. No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o podstawy takie ogólne. A teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego telefoniku. Także ściągamy tylną klapkę, wyciągamy baterię, dwie karty SIM jeśli są w urządzeniu, no i kartę tutaj pamięci. I teraz zabieramy się tutaj do odkręcenia naszych śrubeczek. Jak tutaj przyzwyczaił nas Samsung, przeważnie w Samsungach były śrubeczki tutaj krzyżaki. Tu jest jedna, tu jest druga, trzecia i tu czwarta. Odkręcamy je wszystkie. Tutaj wspomagam się jeszcze reflektorem, ale widzę, że dość słaba jakość tak jest. Nie ma to jak tutaj promienie słoneczne, naturalne światło. Wtedy najlepiej to wszystko wygląda, jeśli chodzi oczywiście o zwykły telefon, bo jakbym nagrywał tutaj jakąś lustrzanką, lepszym aparacikiem, to pewnie byłoby znacznie lepiej na jakości tutaj, jeśli chodzi o odcień. Bo mi chodzi głównie o odcień, a nie jakość nagrywania, tylko właśnie tą ciemność, która tutaj powstaje, jak widzicie. No dobra, teraz tutaj zajmiemy się dalszym demontażem tego telefonu, więc sobie tutaj jedziemy najlepiej od samego dołu, wjeżdżamy, wbijamy nasz otwierak. Tutaj dość ciężko na początku jest. Tutaj musimy podwadzić. Ja już sobie widzicie zacząłem. Jedziemy na samą górę i jedziemy po drugiej stronie. Tutaj dość ciężko, nie ma czego. Tutaj mi źle jest pokazać Wam, bo nagrywam sobie i się mi puściło z jednej strony. Jedziemy sobie z drugiej strony. To bardzo ciężko tutaj, jeśli chodzi o te czaczaski. Bardzo solidne w tym Samsungu. Oczywiście na plus. O, fajnie nam puściło w końcu. Tu nam odpadł klawisz boczny. Tutaj widzicie, jeśli chodzi o korpus, to nie ma nic. W korpusie nic nie znajduje, tylko nasze klawisze tutaj boczne, które musimy sobie tak ustawić. Zobaczcie, wszystko jest istotne, żeby później nie męczyć się i kombinować, w którą to stronę te klawisze były. Widzicie, tu muszą być te wypustki. O, tutaj.
a dół musi być po prostu krótszy. I tak będziemy robić, jak będziemy nakładać ten powrotny klawisz, boczny ściszenia, pogłaszania. I teraz zobaczmy, tutaj mamy do odkręcenia. Tu jest jedna śrubka i tu jest druga. Więc sobie je odkręcamy. Podwadzamy. Tak w Samsungach jest, że te śrubki za bardzo nie chcą wyjść. Tak są ulokowane w tych rowkach. Trzeba tutaj je na siłę wyciągać. Trochę to jest takie głupie zrobione. Bo trzeba się trochę namęczyć tutaj. Zobaczcie, odkręciłem je i jeszcze muszę tutaj mocno wyciągać, żeby wyszły. Sobie odkładamy je na bok. No i teraz zobaczcie tutaj. Sobie już podwadzimy te wszystkie elementy. Tu nawet chyba dłonią wyjdą wszystkie. Tu musimy odczepić w tym miejscu tasiemkę. Zupełnie tasiemka o naszej klawiszy. Ale tutaj nie widzę żadnych spojeń, więc chyba sobie wszystko wyciągniemy na raz. Tak mi się wydaje. Tu jest jakaś blokada. I wszystko jest ok. Teraz zobaczcie. Tu mamy przód naszej obudowy, naszą nakładkę klawiaturki. I już mamy wyświetlacz, klawiaturkę. Teraz mamy jeszcze dwie śrubki do odkręcenia. Tu jest jedna i tu jest druga. Odkręcamy sobie. Od razu mówię, że wszystkie śrubki w tym telefonie są takiego samego rozmiaru, więc tu nie będzie problemów później z tym montażem. Gdybyście ewentualnie tutaj pomylili sobie śrubeczkę, nie będzie tutaj żadnych problemów. Tutaj znowu widzicie, odkręciłem i trzeba się męczyć z nią, żeby ją tutaj wyciągnąć. Tę śrubkę. Wydawałoby się, że jeszcze ją nie odkręciłem, ale ja odkręciłem całości, tylko że właśnie tak się trochę blokuje w tych otworach. Tu nasza nakładka klawiaturki, membranka cała. Tak ona wygląda i tu jeszcze jest, widzicie, połączona wraz z mikrofonikiem, więc gdybyście wymieniali tą całą część w tym telefonie, to musicie właśnie z mikrofonem. Musi on być sprawny, musicie być po prostu pewni. Tu już mamy elementy na płycie głównej. Tu jeszcze sobie wymienimy z jednej strony i z drugiej naszą antenkę zasięgową, ale tu widzicie, że jest wszystko lutowane. Tutaj w tym miejscu my tego nie będziemy już tu ruszać. Tu jeszcze jest wibracja dość dużych rozmiarów. Tutaj rameczka. I tutaj jeszcze mamy drugą chyba antenkę zasięgową. Tu odpinamy. I z drugiej strony, ale tym możemy ją odpiąć, zobaczcie. Odpinamy od tasiemki i wyciągamy. Tu mamy głośnik w tym. Antenkę zasięgową, aparacik. Taka część druga. Tutaj cała rameczka, którą możemy chyba teraz już wyciągnąć. Fajna opcja w Samsungach. I pewnie nie tylko w Samsungach, tutaj już nalepka e-mailowa jest na ramce. Gdybyśmy sobie po prostu wymieniali naszą płytę główną, w tym momencie no to nie ma z tym problemu, nie trzeba kombinować, odklejać z obudowy, tylko przykładamy rameczkę i sprawa jest załatwiona. No i cóż, no i teraz musimy jeszcze tutaj wymienić nasz wyświetlacz, jeśli jest taka opcja bezproblemowego wymienienia wyświetlacza. Tu żeby go odkleić, to tu widzicie, takie fajne wycięcie, które po prostu pracownicy czy tam
inżynierowie, którzy produkowali te telefony, którzy je tworzyli, bardzo fajnie pomyśleli, żeby takie wycięcie tytułu w płycie zrobić. Pewnie po to, żeby serwisant miał łatwiej wymontować tutaj z kleju nasz wyświetlacz. My tutaj sobie podwadzamy, zobaczcie, naciskamy tutaj między płytą. Zobaczcie, jak fajnie nam tu odchodzi. Pomysłowo. Tu sobie otwieramy. I zobacz teraz, że jeśli chodzi o wyświetlacz w tym telefoniku, niestety nie jest w prosty sposób wymienny. Chyba jak w większości takich klasyków Samsungów, tutaj jest niestety spojony wraz z płytą główną. Na ścieżkach tutaj lutowanie. Jeśli kanał Wam się podoba, jeśli film Wam się podobał, tutaj oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia komentarza, do zostawienia łapki w górę. I więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie sobie pod tym filmem. Hej!